masz wyniki tarczycy w normie, a mimo to jesteś zmęczony, marzniesz, tyjesz albo nie możesz się skupić. Albo odwrotnie, wynik krzyczy problem z tarczycą, a ty czujesz się zupełnie normalnie. I wtedy ktoś mówi, proszę się nie martwić, TSH jest ok. Tylko że TSH to nie jest hormon tarczycy. I to zdanie zmienia bardzo dużo. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego badania i samopoczucie tak często się rozmijają, zostań do końca. A teraz zostaw subskrypcję Tabletce Wiedzy, aby być na bieżąco. Tarczyca nie jest samotnym narządem, który sam decyduje, ile hormonów wyprodukuje. Jest częścią większego systemu. Systemu, który działa jak precyzyjny termostat. Najpierw pod wzgórze, ono sprawdza, czy organizm ma wystarczająco dużo energii. Potem przysadka, która wysyła sygnał w postaci TSH. A dopiero na końcu tarczyca, która produkuje swoje hormony. To nie jest prosty włącznik i wyłącznik. To ciągła regulacja, oparta na sprzężeniach zwrotnych, które zmieniają się z godziny na godzinę. Czym tak naprawdę jest TSH? I tu pojawia się pierwsze nieporozumienie. TSH nie jest hormonem tarczycy. To hormon przysadki. Można powiedzieć, że TSH jest poleceniem, a nie efektem pracy tarczycy. Wysokie TSH oznacza pracuj mocniej, niskie TSH zwolnij. Ale to nadal tylko informacja sterująca. Nie mówi nam jeszcze, ile hormonów faktycznie działa w tkankach. Dlatego pojawiają się FT4 i FT3. FT4 to hormon, który krąży we krwi w największej ilości. Jest czymś w rodzaju zapasu, rezerwy. FT3 to forma aktywna, ta, która faktycznie wpływa na tempo przemiany materii, na energię, temperaturę ciała, pracę serca. Co ważne, organizm w dużej mierze sam decyduje, ile FT4 przekształci w FT3 i robi to lokalnie, w tkankach, w zależności od aktualnych potrzeb. Dlaczego wyniki nie zawsze pasują do objawów? I tu dochodzimy do momentu, w którym wiele osób zaczyna się gubić. Badania krwi pokazują tylko to, co pływa we krwi. Nie pokazują, co dzieje się w tkankach. Nie pokazują, jak wrażliwe są receptory. Nie pokazują, jak szybko hormony są zużywane. Dlatego dwie osoby z bardzo podobnymi wynikami mogą funkcjonować zupełnie inaczej. To nie jest błąd badań. To ograniczenie tego, co jesteśmy w stanie zmierzyć. Na działanie osi tarczycowej wpływa niemal wszystko. Stres, sen, pora dnia, leki, choroby współistniejące, wiek. Dlatego coraz rzadziej myśli się dziś o tarczycy jak o problemie jednej liczby w wynikach. To raczej proces niż pojedynczy punkt odniesienia. Podsumowanie. TSH, FT4 i FT3 nie kłamią, ale też nie opowiadają całej historii. Każde z nich pokazuje inny fragment tej samej osi regulacyjnej. Dlatego wymagają kontekstu, czasu i zrozumienia mechanizmu, a nie tylko porównania z normą laboratoryjną. Jeśli ten materiał pomógł Ci spojrzeć na tarczycę inaczej, zostaw subskrypcję Tabletce Wiedzy. A jeśli chcesz kolejnych odcinków o objawach niedoczynności i nadczynności, o Hashimoto bez mitów, albo o tym, dlaczego hormony nie działają jak kalkulator, napisz w komentarzu co dalej. Do zobaczenia w następnym materiale.